Cześć! W ostatnim odcinku na moim kanale mogliście obserwować, jak przycinam księżniczkę, rozplenicę japońską. A dzisiaj będę przycinał tego oto księcia. Jest to Miscant sinensis strictus. Tą trawę ozdobną przycinam zupełnie inaczej niż wszystkie inne pozostałe, ponieważ ona rośnie zupełnie inaczej. Zobaczcie, tutaj jest jej pokrój. Da się zauważyć, że jest to trawa wysoka, rosnąca w takiej zwartej kępie. I ta kępka przysparza mnóstwo problemów podczas cięcia tego miskanta. 3 podstawowe akcesoria potrzebne przy cięciu tej trawy to oczywiście rękawice, taka opaska ściskowa oraz piła. Bez tych narzędzi ani rusz. No to ja teraz podążam w stronę mojego miskanta, aby go okiełznać. W pierwszej kolejności tą oto opaską ściskową, ponieważ miskant jest bardzo duży, ma grube łodygi porównywalne do miskanta olbrzymiego oraz bardzo szeroką karpę. Średnica tej karpy to ponad 1 metr. Dlatego, aby fajnie się go cięło, konieczne jest związanie tej całej karpy. A najlepiej użyć do tego właśnie takiej opaski, ponieważ ten miskant jest dosyć ostry i każda taśma klejąca, czy też, nie wiem, nawet sznurek potrafi się rozerwać. A taka oto opaska, którą sobie montujemy w ten sposób i w taki sposób ściskamy, działa idealnie. Jest to idealny przyrząd właśnie do pracy przy cięciu takiego miskanta. Tak, książę już zniewolony w tych pięknych okolicznościach natury, troszkę podniosłem mu tą opaskę, aby można było w łatwy sposób dostać się do tej karpy. No i zobaczcie, jak to wygląda, kiedy książę jest związany. Ok, no to zaczynamy cięcie. Taka oto piła elektryczna zrobi całą robotę. No i książę obalony początkiem wiosny. Ale spójrzcie, on już rozpoczął nowy cykl wzrostu. Świadczą o tym te oto zielone listki, które tutaj widzicie. To są najświeższe liście tego oto miskanta, które próbowały już przedostać się przez tą zarośniętą i nieobciętą karpę. A ta opaska niebieska jest o tyle fajna, że pozwala nam zabrać cały snopek w miejsce, które potrzebujemy. Nie musimy tego wszystkiego jeszcze raz zbierać.
Ale to jeszcze nie koniec pracy, ponieważ jeśli chcemy, żeby nasz książę znów poczuł się jak młody Bóg, musimy dać mu trochę swobody, aby mógł swobodnie rosnąć. Dlatego konieczne jest oczyszczenie tego wszystkiego z nadmiaru takich starych liści, czy też pozostałości liści, aby tam dostało się jakieś powietrze, żeby tą karpę troszkę rozluźnić. W innym przypadku ona będzie miała tendencję do zanikania od środka, no a tego chyba nie chcemy, chociaż u niektórych traw jest to dosyć charakterystyczne. Najlepiej dostać się tutaj w rękawiczkach i wybrać wszystkie suche, martwe, nie daj Boże takie zgniłe części rośliny i wszystko to ładnie usunąć właśnie w taki sposób, jak ja tutaj teraz robię. No i jeszcze raz, najlepiej grabiami, wszystko to ładnie wyczesać. Oczywiście należy posprzątać również obok rośliny, aby wiatr nie rozwiewał tych suchych i nieco dłuższych liści, ponieważ potrafią one latać po całym ogródku. Wiem coś o tym, ponieważ obok tego strictusa rośnie również miskant olbrzymi. I ten to jest naprawdę ogromny, wielki bałaganiarz. A tutaj kilka machnięć takimi oto grabkami i gotowe. Karpę możemy również podzielić, ale ja już nie mam na to siły. Zobaczcie, tak przygotowaną karpkę możemy pozostawić aż do jesieni. Tutaj widać, że te zielone części już odrastają, dlatego miskant już ma chęć do wzrostu. Pewnie za 2-3 tygodnie cały się zazieleni i będzie pięknie rósł. Na początku bez tych swoich charakterystycznych centek, ale i one z czasem się pojawią. A chcecie zobaczyć, jak pozbywam się tych oto długich łodyg? Ano, mam taki piecyk, no i w nim spalam te wszystkie pozostałości, ponieważ są one bardzo suche, nie wydzielają dymu, a resztki, czyli popiół, wrzucam sobie tutaj do rabatki, która jest najbliżej tego piecyka. No i w taki sposób powolutku usuwam części, które nie są mi potrzebne. No i zobaczcie, wszystko się już prawie spaliło. Ogień jest dosyć duży, nie drażni on sąsiadów, ponieważ nie wydziela dymu, a właściwie wydziela taki fajny zapach. Także ktoś może pomyśleć, że na przykład wędzimy albo grillujemy. No i w sumie to wszystko. Moje trawy ozdobne już ogarnięte i czas zabrać się za inne prace porządkowe na działce. Trzymajcie się. Cześć!